Witamy serdecznie po raz ponowny. Witam Ciebie, Marku. Witamy naszych słuchaczy. Dzień dobry wieczór wszystkim, dzień dobry wieczór Tobie i jedziemy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej dosyć ciekawej koncepcji, troszkę o życiu pozagrobowym, troszkę o reinkarnacji, troszkę o tym, co tak naprawdę z nami się ogólnie dzieje. Bo kiedy myślimy o powtórnym życiu, to najczęściej przychodzi nam na myśl reinkarnacja, czyli duch, który przenosi się gdzieś tam do nowego ciała. Natomiast ty twierdzisz, że powtórne przeżywanie życia może wyglądać zupełnie inaczej. Jak byś tą różnicę opisał? Ja nawet nie twierdzę, że może wyglądać inaczej. Przedstawiam tylko pewną koncepcję będącą wynikiem jakiegoś tam rozumowania. Myślę, że w pewnym sensie logicznego rozumowania, mam przynajmniej taką nadzieję, a w każdym razie rozumowania opartego na tym, co można znaleźć w sieci. To taka hipoteza robocza właściwie. Ja nie jestem guru religijnym, żeby państwa przekonywać, że to, co sobie wymyśliłem, jest prawdą. Natomiast chciałbym państwa zainteresować pewną koncepcją. Chciałbym pokazać, że ona jest ciekawa, z różnych względów ciekawa i może rzucić pewne światło na to, dlaczego pewne zjawiska związane ze śmiercią, związane z tym, co nazywamy reinkarnacją, występują. No i tyle. Ja nie będę sobie rościł pretensji do tego, że to wymyśliłem, że to jest prawda. Nie wiem tego, absolutnie nie wiem. Nawet nie wiem, czy to, co za chwilę Państwu opowiem, jest w pełni oryginalne, bo być może w którejś z dalekowschodnich religii coś takiego występuje, tylko ja nie jestem ekspertem od wszystkich dalekowschodnich religii i być może czegoś nie wiem po prostu. Być może po raz kolejny wynalazłem coś, co już dawno zostało wynalezione. Powiedziałbym nawet, że to jest najbardziej prawdopodobne, bo nie oszukujmy się, myśl ludzka ma to do siebie, że najczęściej jest nieoryginalna, bo gdzieś ktoś kiedyś to już wymyślił. Ale żeby Państwa wprowadzić do problemu, to ja, jak to należałoby zrobić, zacznę od początku. Dosyć dawno temu przeczytałem książkę, która mocno zakorzeniła się w mojej pamięci. To była książka Może przez RZ, może. Iris Murdoch to taka naprawdę wybitna brytyjska pisarka, która, no, lubię jej pióro po prostu. W tej chwili to się tak gorączkowo zastanawiam, czy aby na pewno brytyjska, ale no, w każdym razie pisząca po angielsku. Cóż takiego ciekawego było w tej książce? To jest z pozoru historia dosyć banalna, która się zdarza w życiu. Starszy mężczyzna, pisarz, już jakby na emeryturze, a w każdym razie niespecjalnie związany zawodowo, niespecjalnie związany rodzinnie, przebywa nad tytułowym morzem. Tam wypoczywa właściwie, to taka jesień życia, coś tam niby pisze, jakoś tak regularnie życie prowadzi i pewnego dnia spotyka swoją dawną miłość sprzed kilkudziesięciu lat. I jak to często bywa z ludźmi, szaleje. Nagle zaczyna sobie wyobrażać, że można cofnąć się gdzieś do tej młodości. Co by było, gdyby on kiedyś tej kobiety nie porzucił? Ta kobieta w międzyczasie wyszła za mąż. No, tak jak to ludzie normalnie żyją. I on nagle dostaje jakiegoś obłędu na punkcie tej kobiety, na punkcie czasu minionego. Próbuje ten czas złapać. To oczywiście, jak to w życiu, nigdy się nie udaje, szczególnie jeśli upłynęło kilkadziesiąt lat z naciskiem na kilkadziesiąt. Nie będę Państwu dalej tej książki opowiadać, ale ta historia sprawiła, że zacząłem się zastanawiać nad tym, nad czym myślę ludzie często się zastanawiają. Otóż, co by było gdyby?
Często myślimy, a gdybym poszedł na inne studia, a gdybym umówił się z inną dziewczyną, kiedy byłem młody, a gdyby, a gdyby, a gdyby. Takich przypadków dziennie my przechodzimy kilka. Gdybym na przykład skręcił w lewo, a nie w prawo, bo to nie chodzi tylko o rzeczy wielkie. Właściwie w każdym momencie naszego życia dokonujemy wyboru. To są wybory mniejsze, większe, różnie bywa, ale dokonujemy wyboru. Co więcej, te wybory w jakiś tam sposób decydują o naszym życiu. Jeszcze pewno będziemy o tym mówić, ale warto by się zastanowić, na ile one są dla życia ważne. To znaczy, wydaje się oczywiste, że jeśli umawiamy się na przykład z jakąś dziewczyną, no i później konsekwencje tego są oczywiste, no to z jakąś inną się nie umówiliśmy i te niby oczywiste konsekwencje nie mogły nastąpić. A zatem nasze życie poszło pewną ścieżką, pewnym torem i już się nie da zawrócić. Ale my często myślimy, gdyby to było tak, że dzisiaj z tym moim rozumem wróciłbym do tych lat, kiedy miałem lat 20, no właśnie, jak to by było? Dzisiaj sobie mówimy, no tak, ale tak naprawdę to wtedy by nie była już na przykład ta pierwsza miłość, bo ona byłaby druga. Skoro bym się zgłosił do tej dziewczyny, zostańmy przy tym przykładzie dziewczyny, bo on jest dobrze przemawiający do wyobraźni. Jeśli wybrałem jedną, a teraz zgłosiłbym się do drugiej, to tak naprawdę nie byłaby moja pierwsza miłość. Nie byłaby ta miłość ważna. Nie, byłaby ważna, ale nie byłaby tak specyficznie unikalna, czyli pierwsza. Nie zawsze to, co pierwsze, jest najważniejsze, no ale niektórzy mają takiego fetysza. To była pierwsza podstawa do tego, co sobie zacząłem kombinować. Druga, no powiedzmy, myślę, że równie ważna. Pewnego dnia słuchałem sobie audycji Krzysztofa Jackowskiego. W tej chwili pewno część mówi, o Jackowskim będzie mówił, nie słuchamy go. A drudzy mówią, o bardzo dobrze mówi o Jackowskim, kochamy Jackowskiego. Proponuję na chwilę odpuścić. Ja wiem, że spory na temat naszego jasnowidza są wszechogarniające i czasami po prostu powodują, że ludzie bardzo radykalnie reagują. Ja chciałem zwrócić uwagę Państwu na jedną audycję, w której Krzysztof Jackowski mówi o swoim śnie, w którym spotyka się z byłym naczelnym redaktorem Nieznanego Świata Markiem Rymuszką. Tam jest taka opisana przez Jackowskiego specyficzna scena, gdzie Marek Rymuszko, człowiek no naprawdę, wierzcie mi Państwo, wielkiej charyzmy, stoi w takim pokoju o białych ścianach i pyta Jackowskiego, czy wie, że to właśnie tak wygląda, że on teraz w każdym momencie może skoczyć do dowolnego momentu swojego życia i przeżywać go. W tej koncepcji Jackowskiego, ja przynajmniej tak zrozumiałem w tym śnie, było tak, że można wskoczyć do dowolnego momentu swojego życia i przeżyć go tak, jak się go już przeżyło. Czyli wracamy do emocji, wracamy do pewnych myśli, po prostu jesteśmy w różnych momentach naszego życia. Ale pomyślałem sobie, no tak, mogłoby być, a jeśli to wygląda jeszcze inaczej, jeśli my po tej fizycznej śmierci znajdujemy się gdzieś i znowu nie wiem gdzie, nie wiem jak to wygląda, i tam następuje moment, kiedy mówimy sobie, albo ktoś nam mówi, albo robimy to zupełnie nieświadomie i jesteśmy wrzucani po raz kolejny w życie. I znowu dokonujemy wyborów, może tym razem innych, może inaczej się toczy nasze życie, i tak możemy to życie przeżywać tysiące, miliony razy, bo tyle wyborów w naszym życiu się pojawia. Przeżywamy to życie, przeżywamy. W jakim celu? No, wybaczcie Państwo, ale nie wiem. To jest system w jakimś tam stopniu skomplikowany, zresztą będę o nim troszeczkę jeszcze mówił. Także no,
A koncepcja ogłoszona czy wygłoszona przez Krzysztofa Jackowskiego, ta związana z Markiem Rymuszką, ona mnie dodatkowo jeszcze skierowała w stronę, o której dzisiaj będziemy mówić. W Twojej koncepcji człowiek po śmierci ma możliwość przeżyć swoje życie jeszcze raz i jeszcze raz. Jak wyobrażasz sobie moment, w którym zaczyna się to ponowne życie? Już właściwie częściowo o tym wspomniałem. Pojęcia nie mam. Ja daleki jestem od narzucania Państwu jakiejkolwiek wizji tego, bo to jest wykoncypowane na podstawie właśnie takich urywków gdzieś z internetu, z literatury. Połączyłem kropki i tak to bywa z łączeniem kropek, że jak się je łączy, to niby wszystko się zgadza, ale to wcale nie musi być tak, jak wynika z tego rozumowania. Bardzo często dochodzimy do takich sytuacji, że wszystko nam się zgadza, tylko rzeczy miały się zupełnie inaczej niż nam wyszło z naszego rozumowania. Tak samo może być w tym przypadku. Ja nic nie wiem, mogę tylko spekulować. Wrócę jeszcze do tej reinkarnacji. Może to, co pamiętają dzieci o tych innych wcieleniach, to może my to bierzemy za reinkarnację, a może to jest ta moja koncepcja. Ale to się nie zgadza. Zauważcie Państwo, bo ostatecznie niektórzy twierdzą, że pamiętają te swoje inne wcielenia, szczególnie dzieci o tym mówią, później zapominają. Przyszło mi do głowy, że może to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż sobie wymyśliłem, niż to, o czym mówię, niż to, co wydaje się, co wyszło z połączenia tych kropek. Może ten mechanizm, ten zegar świata, wszechświata jest jeszcze bardziej skomplikowany. Może on w jakiś sposób łączy to, co nazywamy klasyczną reinkarnacją. Nie wchodźmy w szczegóły, bo jak wejdziemy w szczegóły reinkarnacji, to znowu pogrążymy się w rozważaniach, bo sama reinkarnacja bywa odczytywana na różne sposoby. Dla jednych to jest proste, dla mnie niekoniecznie proste. To różne koncepcje związane z reinkarnacją są. Zresztą różne religie, różne prądy myślowe powołują się na zjawisko reinkarnacji i jak to porównać ze sobą, kiedyś to robiłem na swoim kanale, to wychodzi, że niby to samo, a jednak nie to samo. Dlatego twierdzę, że być może reinkarnacja ta klasyczna i to, o czym ja mówię, o tym ponownym przeżywaniu życia całego, od początku, tylko być może wybory się różnią, to być może jest mechanizm wszechświata, którego nie rozumiemy. I na mnie Państwo nie liczcie, dzięki mnie go Państwo nie zrozumiecie, bo ja sam jestem tylko małym żuczkiem, który gdzieś tam chwycił się jakiejś prawdy, a może półprawdy, a może ćwierć prawdy i coś tam usiłuje sobie wykombinować, a w każdym razie zainteresować Państwa tym, że tak może być, skłonić Państwa do rozważania, bo zauważcie Państwo, ja nie twierdzę, że tak jest, ja to chcę bardzo podkreślić, nie jestem guru religijnym i nie odkrywam Państwu prawdy objawionej. Ja tylko proszę, żeby się chwilę nad tym zastanowić, bo to ciekawe po prostu. No właśnie, ale teraz powstaje pytanie, czy podczas tych kolejnych przeżyć zachowujemy świadomość wcześniejszych wersji życia, czy też po prostu rozpoczynamy je na nowo, bez pamięci o tym, co było wcześniej. I znowu mogę powiedzieć, jak ja sobie to wyobrażam. Specjalnie powiedziałem w jednym z poprzednich wejść o tym, że kiedy sobie wyobrażamy, że cofamy się w przeszłość i zmieniamy coś w naszym życiu, to my jednak mamy świadomość, że już coś zrobiliśmy. No, znowu wrócę do tego przykładu z dziewczyną. Jak się umówiliśmy z jakąś dziewczyną A, to i później i tak wiemy, że no, ta dziewczyna A okazała się zołzą i już w tej powtórce byśmy jej absolutnie nie uwzględniali, więc wybieramy dziewczynę B, ale cały czas pamiętamy, jak się zachowywała tamta, porównujemy, zestawiamy. To nie jest, na swój sposób nie jest czyste. I
chodzi o to, że ja sobie to wyobraziłem, że miałoby to sens, kiedy byśmy nie pamiętali. Wówczas wszystko byłoby pierwsze, wszystko byłoby najlepsze, wszystko byłoby no, w jakiś sposób takie, no powiedziałem, pierwsze. Nie zdając sobie sprawy, jak przeżyliśmy poprzednią wersję życia, teraz popełnialibyśmy całą masę podobnych błędów, nakładalibyśmy nowe, ale być może wchodzilibyśmy w sytuacje, z których wychodzilibyśmy zwycięsko, a w poprzednim życiu tak się nie stało. To myślę jest dosyć ciekawe, bo gdybyśmy pamiętali, że na przykład, tak jak powiedziałem, nasz partner zmienił nasze życie w piekło, to oczywiste, co byśmy zrobili. A gdy sobie wyobrażamy, co by było, gdybyśmy wybrali innego partnera, to wtedy jesteśmy obciążeni tą wiedzą. W pewnym stopniu się powtarzam. Tymczasem, gdy nie pamiętamy, jak w tym wyżej wymienionym przypadku, to działają zawsze emocje, zmysły. Zauważcie Państwo, dlatego wybrałem ten przykład z wybieraniem dziewczyny czy chłopaka, bo wtedy ludzkim umysłem rządzą emocje. Emocje i my wtedy nie do końca myślimy jasno. Więc gdybyśmy pamiętali, uważaj, ale to Zouza jest, albo jakiś ponury facet, jakby wejdźmy w buty także płci przeciwnej, jakiś ponury facet, który zmiażdży twoje życie, no to nie, to byśmy sobie darowali. No, nikt w życiu świadomie nie będzie wybierał kogoś, kto nas udręczy. No ale gdybyśmy nie mieli pojęcia, no to by sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Paradoks polega na tym, że moglibyśmy przeżyć kilka żyć z kolei i za każdym razem wybierać tego przysłowiowego dręczyciela czy dręczycielkę, no bo tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy wyborów dokonujemy, no, rządzą nami emocje. Z jednej strony to był dobry przykład, ale ja sobie zdaję sprawę, że on w jakiś stopniu ogranicza nasze postrzeganie, więc użyjmy także innych przykładów. Kiedy wybieramy studia, wybieramy szkołę, wybieramy swoją karierę zawodową, to za każdym razem musimy podjąć decyzje i to są decyzje, które czasami są dobre, a czasami złe. Takie oceniamy. Inna sprawa, czy takie na nie można patrzeć, ale z naszej perspektywy, no, gdybym poszedł na inne studia, to może dzisiaj byłbym kim innym, prawie na pewno. Może gdybym wtedy nie spóźnił się na przykład na egzamin albo nie spóźnił się na czas rekrutacji do danej firmy, no to wtedy byłbym dzisiaj jakimś ważnym menadżerem, no może dyrektorem w tej firmie bym był. A tak, moje życie potoczyło się zupełnie inaczej. Ja tylko chciałbym Państwu właśnie po raz kolejny, po raz wtóry, czy nawet trzeci, czwarty uświadomić, że każdego dnia dokonujemy setki, tysiące wyborów. To są drobiazgi. Czasami czy wejść ponownie po schodach, czy nie wchodzić, czy wsiąść do windy, czy nie wsiąść, czy pójść na ten przystanek, czy na tamten i tak dalej, i tak dalej. Kiedy sobie rozważymy na przykład to, co się stało dzisiaj, to każdy z nas ma tę dobrą świadomość, że tych decyzji podjął bardzo dużo. Mogłem jechać samochodem w lewo, mogłem jechać w prawo, mogłem jechać krótszą, ale wolniejszą drogą, mogłem jechać dłuższą, ale szybszą. No spaliłbym więcej benzyny, a może by to spalanie w jakiś sposób wpłynęło na późniejszą jazdę, bo by mi tej benzyny na przykład zabrakło. Kombinuję w tej chwili i staram się to nawet sprowadzić do pewnego absurdu, ale zależy mi na tym, żeby każdy z nas uświadomił sobie, że nasze życie to są nieustanne wybory. I kiedy przełożymy to na te kolejne życia, no to zdajemy sobie sprawę, że są w tym życiu takie decyzje kluczowe, bardzo ważne i takie mniej ważne. Ale w gruncie rzeczy każda z nich, no właśnie, nigdy nie wiemy, czy ta, która wydaje nam się ważna, jest naprawdę ważna, a ta, która jest błaha, no niech będzie to
to, co już przywoływałem, czyli to skręcenie w lewo albo w prawo, to się wydaje błahe, no bo albo pójdziemy tą, albo inną drogą, a to się czasami może okazać rzecz kluczowa. Kluczowa. Jest taki przykład podawany przez jednego z filozofów, który mówił o tym, że pewnego dnia nie mógł dostać się do domu, bo zapomniał kluczy, czy też zatrzasnął gdzieś klucze w samochodzie, o chyba tak. I no, zawołał jakiegoś ślusarza, wytelefonował go sobie, ale e, ślusarz miał się zjawić za godzinę czy za półtorej, no więc chcąc nie chcąc ten człowiek poszedł sobie do kawiarni i żeby nie przedłużać tej sytuacji, tam poznał dziewczynę, stała się jego żoną i po 40 latach zastanawiali się, co by się stało, gdyby tego dnia ten facet nie zapomniał kluczy, wszedł do mieszkania i żył normalnie. Prawdopodobnie nigdy nie spotkałby tej kobiety, nie zostałaby jego żoną. Oczywiście są warianty, które mówią, jeśli ona była jemu przeznaczona, to on by ją spotkał w innym miejscu, w innym czasie i tak by ją spotkał. Być może, ja wcale nie zamierzam dyskutować na ten temat. Być może właśnie jest tak, ale być może nasze życie i te nasze wybory ciągną za sobą bardzo poważne konsekwencje. Prawie zawsze. W jaki sposób i kiedy można by wprowadzać te zmiany w tych kolejnych wersjach życia? Czy Twoim zdaniem jest to taki moment jakiejś konkretnej decyzji, czy raczej jest to jakiś taki bardziej elastyczny proces? Uśmiecham się, bo znowu, gdybym chciał odpowiedzieć jasno na to pytanie, to bym niebezpiecznie żeglował w stronę takiego guru. Ja nie chcę być guru. Ja nie wiem, jak to jest. Pojęcia nie mam. I znowu rozpatrzmy po prostu warianty. Bo być może jest tak, że kiedy następuje śmierć, kiedy przenosimy się, no właśnie, gdzie się przenosimy? Gdzieś. Gdzieś się przenosimy, ta nasza dusza, czy też ta informacja, którą jesteśmy, różnie to można nazywać, gdzieś się przenosi, w jakieś miejsce X. I być może w tym miejscu X, które nie wiem jak wygląda, no, z zeznań różnych ludzi, którzy na przykład przeżyli reinkarnację albo byli w stanie śmierci klinicznej, znajdują się takie opisy, ale na ile one są wiarygodne, trudno powiedzieć. No ale znaleźliśmy się w tym miejscu X i ja nie wiem, co się tam odbywa. Być może tam przychodzi jakiś pan z brodą albo bez brody, a może to pani, nie wiem. I mówi, no to dobra, to teraz wrzucamy cię ponownie w twoje życie, no bo sam widzisz, słabo ci poszło. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Można tak. I to byłaby ta wersja, w której mielibyśmy do przeżycia życie. Ach, po prostu próbuj, może za którymś razem ci się uda. To tak jak z grą komputerową. Idziemy i jeśli gra ma kilka zakończeń, no to sobie testujemy, które z zakończeń najbardziej nam się podoba. No to byłby taki wariant. Ale być może jest tak, że w tym momencie, kiedy jesteśmy poza życiem, możemy sobie pewne elementy tego życia zaplanować. Na przykład, nie, to ja nauczony doświadczeniem, ja już wrócę do przykładu, nie chcę już być z tą dziewczyną, wybiorę sobie inną, albo jeszcze inną, albo jeszcze inną. Podobnie w innych sytuacjach. Nie pójdę na studia medyczne, bo mi to nie pasuje, zostanę powiedzmy filozofem, albo przeciwnie, w ogóle nie pójdę na studia, bo to strata czasu, zajmę się w życiu czymś zupełnie innym. I spróbujemy, jak mi tym razem życie pójdzie. I powtarzam, ja twierdzę, że oba przypadki byłyby w jakimś stopniu ciekawe. Jeśli nawet można sobie to życie jakoś zaplanować, do tego jeszcze nawiążę, to o tyle byłoby to, chciałem powiedzieć, że nieuczciwe, ale tu chyba nie wchodzą w grę kwestie uczciwości. Na tyle by to było
w jakimś stopniu oszukane, bo w tym momencie poza życiem my byśmy mieli wiedzę z poprzednich żyć i byśmy sobie tak to życie układali, żeby było jak najlepsze. To z jednej strony można potraktować, jak traktują to niektóre religie, że to jest taki sposób na osiągnięcie życia niemal idealnego, bo nauczeni doświadczeniami kolejnych żyć, w końcu przeżyjemy to życie niemal idealnie. No i jeśli ta siła sprawcza, która nas pcha w te kolejne życie, byłaby człowiekowi życzliwa, to tak rzeczywiście mogłoby się odbywać. Ale jeśli jest to siła obojętna lub co nie daj Boże złośliwa, no to będzie nas wrzucać w nieskończoność w to życie i my prawie na pewno część błędów będziemy powielać ciągle i ciągle na nowo. To dosyć okrutne tak naprawdę. No ale skąd się to zjawisko déjà vu w końcu bierze? I ja wiem, że psychiatria, psychologia tłumaczą je w pewien bardzo racjonalny sposób i nie zamierzam z tym dyskutować. Ale czasami człowiek ma taką wątpliwość, szczególnie kiedy zjawisko déjà vu przeżywa, że jak to jest możliwe? No jestem pewien, że to już było, ale przecież nie było, bo właśnie to przeżywam. Być może są to te krótkotrwałe uszkodzenia, jakieś tam zapaści w mózgu, zapaści weźmy w cudzysłów, a być może jest to echo tych poprzednich żyć. Nie wiem. Nie wiem jak to wszystko wygląda, ale przyznacie Państwo, że to wydaje się ciekawe. No przynajmniej mnie wydaje się ciekawe. Jak w ogóle silne są konsekwencje tych zmian? Jak to by się wydaje, że jak mogą być silne konsekwencje tych zmian? Czy każda zmiana w jednym momencie prowadziłaby do radykalnej przemiany całej historii, czy raczej do takich subtelnych korekt tej historii? I znowu muszę odpowiedzieć to, co odpowiadam dzisiaj najczęściej. Pojęcia nie mam. Tak naprawdę są dwie koncepcje i nie wymyślone przeze mnie. Jedna z nich mówi, że każda zmiana w naszym życiu, każdy wybór w naszym życiu, to już powtarzam do znudzenia, jest potężny i zmienia wszystko. Bo są zwolennicy lawin. To są ludzie, którzy uważają, że każda zmiana piętrzy kolejne zmiany. I jest ich coraz więcej, no tak jak porusza się lawina, że na początku jest to jeden kamyczek, może dwa, a później jest to potężna lawina, która zmiata wszystko. I że drobne rzeczy powodują przyrastanie tej lawiny. To jest jedna koncepcja. No wówczas każde nasze postępowanie, każda decyzja powodowałaby kolejną lawinę w naszym życiu. My sobie oczywiście z tej lawiny nie zdajemy sprawy, no ale de facto tak to wygląda. Ale są też inni ludzie, którzy twierdzą, że być może w tych kluczowych zmianach to wszystko jest troszeczkę na zasadzie lawiny, ale są też zmiany w życiu naszym, decyzje, które podejmujemy, które wygasają, tak jak rzucicie Państwo kamień do wody i pojawia się okrąg i te fale na początku są wysokie, a później gasną. I że bardzo podobnie może być z niektórymi wyborami, których dokonujemy, z niektórymi decyzjami, że one na początku rzeczywiście powodują spore zmiany, później coraz mniejsze, aż w końcu te zmiany zanikają. Wtedy nie każda zmiana byłaby potężna i nie każda jakaś decyzja, jakaś zmiana zmieniałaby wszystko. Co Państwo wybierzecie, tego nie wiem, ale zresztą trudno to rozstrzygnąć, bo kiedyś zrobiłem nawet takie ćwiczenie statystyczne, aczkolwiek nie na prawdziwej statystycznej próbie. Swoim znajomym w liczbie 10 zadałem właśnie taką zagadkę. Jak uważają?
Jak to jest? Czy to jest gasnąca fala, czy też lawina? Zdania były podzielone. Ja już w tej chwili, przyznam się Państwu, nawet nie pamiętam, jaki był stosunek jednych do drugich, w sensie ile procent uważało jedną koncepcję za słuszną, ile procent drugą, ale wiem, do czego doprowadziłem. Doprowadziłem do totalnej, chociaż kulturalnej awantury na ten temat. Ludzie wyciągali takie argumenty, takie przytaczali przykłady, że dyskusja trwała niemal 3 godziny. Prosta dyskusja na temat tego, czy konsekwencje naszych postępowań pociągają za sobą lawiny, czy też wygasają w czasie. W związku z tym, nauczony tym doświadczeniem, nie śmiem nawet proponować Państwu jednej z tych koncepcji. Powiem Państwu tak szczerze, że ja to już jestem trochę jak ta żaba. Właściwie powinienem stanąć i się rozdwoić, bo czasami mi się wydaje, że pierwsza z tych koncepcji jest słuszna, ta lawinowa, a innym razem mówię sobie, a może rzeczywiście konsekwencje niektórych wyborów zanikają? To też wydaje się prawdopodobne. Jak myślisz, co dla człowieka oznaczałaby możliwość wielokrotnego przeżywania życia i wprowadzania tych zmian bez świadomości tych poprzednich prób? Jakie emocje, jakie refleksje mogłyby to w ogóle wywołać? Myślę, że emocje żadne, bo jeśli nie pamiętamy, a przecież nie pamiętamy, ja przynajmniej nie pamiętam, abym swoje życie już kiedyś przeżywał. Być może ono by się różniło, ale nie pamiętam. Więc emocje żadne, albo emocje z kolei takie, które związane są z tym konkretnym życiem. Nie byłoby w nas emocji, które by gdzieś tam nam szeptały, ale przecież wtedy było inaczej. No nie ma czegoś takiego. Ja zadałem sobie inne pytanie. Czemu tak naprawdę służyłby taki wykoncypowany przeze mnie świat? Takie uniwersum. Czemu by to służyło tak naprawdę? Temu, żeby było ciekawie, żebym mógł sobie o tym poopowiadać? Nie, no chyba jednak nie. No, pierwsza odpowiedź, która się nasuwa, no to żebyśmy przeżyli swoje życie w sposób optymalny. Znalezienie optimum. No ale co to właściwie oznacza? Jaka jest konsekwencja tego? Jak już przeżyjemy to życie w sposób optymalny, to co się stanie tak naprawdę? Rozlegną się chóry anielskie i trąby niebieskie i co? Wstąpimy gdzieś na wyższy poziom? Zauważcie Państwo, że jak mówię wyższy poziom, to nieodmiennie, nie wiem jak Państwo, ale mnie się to z grą kojarzy. I zastanawiam się, bo my bardzo często mamy, kiedy myślimy o eschatologiach, o eschatologii świata, to nam się wydaje, że wszystko musi być wzniosłe, wspaniałe, musi być jakoś tam umotywowane, przecież to jest nasze życie. No właśnie, a jeśli to jest gra, i tu koncepcja, której nie będę rozwijał, bo zbyt często o niej mówię, czyli koncepcja symulacji, ale właściwie nie symulacji, tylko gry, bardzo zaawansowanej gry. I teraz tylko kwestia rozważenia, czy my jesteśmy botem w tej grze? No chyba nie. Czy jesteśmy graczem, który nie pamięta? No być może. Ale jak w takim razie wygląda świat, który jest tam, po drugiej stronie, z którego przybywamy? I ktoś powie, no musi wyglądać tak samo. No właśnie nie musi. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, to stara gra, czy graliście Państwo kiedyś, to się robaki chyba nazywało. Takie robaki strzelają do siebie z różnej broni, żyją tam sobie na takich różnych ciekawych lokacjach. Przecież ten świat wygląda zupełnie inaczej niż nasz, a jednak stworzona została pewna, cudzysłów, cywilizacja robaczków, które tam sobie żyją. Więc być może ten świat, z którego pochodzimy, który byłby konsekwencją tego
powtarzania nieustannie życia, on zupełnie jest inny niż nasz i to, że wydaje nam się oczywiste, że mamy dwie ręce, dwie nogi, jedną głowę i w ogóle jesteśmy zbudowani tak, jak do tego przywykliśmy, to wcale nie musi nic oznaczać. To, co jest za barierą, po drugiej stronie w ogóle nie musi odpowiadać naszym wyobrażeniom i to z jednej strony jest niesamowite i do pewnego stopnia straszne, a z drugiej strony ekscytujące, niesamowite. No, sprawia, że człowiek zaczyna zastanawiać się tak bardzo, chciałem powiedzieć głęboko, ale to nie jest głębokie zastanowienie. Zastanawia się po prostu nad tym tak bardzo spekulatywnie. Jak to jest? No właśnie, i na koniec jeszcze widzisz, rodzi się we mnie takie jedno pytanie, bo zastanawiałem się nad czymś takim. Co Twoim zdaniem taka koncepcja by nam mówiła o wolnej woli, o przeznaczeniu, czy w ogóle o sensie życia? I czy w takim modelu byłoby miejsce na prawdziwy wybór? Hmm. No, widzę, że nie, jakby nie da się uciec, to też o czymś może świadczyć, ale nie da się uciec od pewnych swoich koników. Moim konikiem, jak być może Państwo zauważyli, w jakim stopniu jest filozofia. A filozofowie od niedawna, co prawda, znaczy zastanawiają się nad problemem od dawna, ale od niedawna zaczynają udzielać bardzo ciekawych odpowiedzi. Jaki to problem? Problem wolnej woli właśnie. Bo coraz częściej od naukowców i filozofów słyszymy, że wolna wola nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak wolna wola. Ja zostawię na boku w tej chwili wyjaśnienia, które są serwowane przez naukowców i filozofów, bo to każdy z Państwa może sobie sprawdzić. Sieć jest bogata, czat GPT jest do Państwa dyspozycji. Argumenty za i przeciw są potężne. Przyznam, że znowu ciężko jest rozstrzygnąć ten dylemat. Argumenty za tym, że nie ma wolnej woli, naprawdę są potężne. No ale te potężne argumenty zestawiamy z naszym codziennym życiem, kiedy mówimy sobie, no jak nie ma wolnej woli, jak za chwilę wstanę albo nie wstanę, albo coś zrobię, albo nie zrobię. Cały czas filozofowie mówią, że to jest złudzenie wolnej woli, że tak naprawdę, no, już miałem ochotę wskoczyć w ten temat, ale to nie jest na dzisiaj. Przyjmijmy po prostu, że coraz częściej naukowcy mówią o tym, że wolna wola jest czymś dosyć wątpliwym. A skoro tak, no to, no to w jakim stopniu jest to związane z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy? Bo związane albo nie, no bo z jednej strony, kiedy przyjmiemy, że my nic nie wiemy o tym naszym życiu, powielanym po x-kroć, no to wtedy może mamy wolną wolę, wybieramy, no znowu wrócimy do tego przykładu, wybieramy taką albo inną partnerkę, albo takiego innego partnera, albo takie, albo inne studia, no to mamy wolną wolę. Okej, to by mogło to oznaczać. Ale jeśli przed startem do kolejnej gry, do kolejnego życia dokonaliśmy pewnego planu, sami sobie to narzuciliśmy, być może ktoś nam to narzucił, że teraz będziesz postępować tak. Zapomnij o tamtej dziewczynie, teraz spróbuj z tą. I gdzieś tam to jest w nas wgrane. Znowu, nie jest to na pewno na powierzchni, na na tym poziomie świadomości, być może głębiej w podświadomości. Co prawda niektórzy kwestionują istnienie podświadomości, więc zostawmy, nie wchodźmy w szczegóły, bo te szczegóły nie są akurat ważne. To, czy ktoś wierzy, że istnieje podświadomość, czy nie wierzy, to akurat jest mało istotne. Gdzieś ten nasz kod, to nasze nakierowanie jest ukryte, my sobie z niego nie zdajemy sprawy, ale postępujemy tak, jak mieliśmy postępować. No to wtedy coś takiego jak wolna wola
teoretycznie nie istnieje, właściwie praktycznie nie istnieje, teoretycznie istnieje. To w takim razie znowu stajemy przed jeszcze większym problemem. Jak z tą wolną wolą jest? Skoro mamy coś narzucone z góry, to nie mamy wolnej woli. A może nasza wolna wola przejawia się właśnie w tych drobiazgach, o których mówiłem wcześniej, tych mało istotnych wyborach, które na przykład wygasają jak ta fala na wodzie, a te naprawdę istotne wybory, które pociągają za sobą lawinę, to one nie kierują się wolną wolą. One są właśnie narzucone. Czy przez nas samych, trwających tam w tym miejscu poza życiem, czy przez kogoś, tego nie wiem. Ale to mogłoby świadczyć o tym, że taka wolna wola to jest rzecz co najmniej dyskusyjna. No właśnie, to jest wszystko na bazie takich rozważań, prawda? Tak jak powiedziałeś, ty chcesz być guru, więc są to takie rozważania albo taka perełka, która daje troszeczkę do myślenia naszym słuchaczom i można ten temat pociągnąć dosyć dłużej. Ja ciekaw jestem waszych komentarzy. Pod naszą rozmową jest również link do kanału Marka. Warto tam zaglądać, warto odwiedzać, bo też tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje, a my ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Ja się tylko przepraszam, Arturze, wtrącę, ponieważ YouTube postanowił sprezentować mi ostatnimi czasy demonetyzację za ogrom moich przewin i tak dalej, to ja Państwa zapraszam nie tylko na kanał YouTube'a, Mhm. on tam cały czas jest, co więcej, nieco rzadziej, ale będą się na nim pojawiały różne nowe programy, nieco rzadziej przynajmniej na etapie demonetyzacji, ale bardzo serdecznie Państwa zapraszam na Spotify. Tam ruszyłem z kanałem, który nazywa się tak samo, czyli Wehikuł Wyobraźni. Mhm. Sukcesywnie wrzucam tam audycje archiwalne, no i będą pojawiać się również audycje premierowe. Także tam też również bierzemy, zapraszamy serdecznie, a my ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Pozdrawiamy serdecznie i do następnego razu. Dzięki ogromne, Marku, za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego.